Synagogi, bożnice, burznice to ośrodki życia religijnego i społecznego Żydów, miejsca odprawiania obrzędów religijnych, studiowania Tory i Talmudu, nauczania, służące także jako sale zebrań oraz siedziby władz gmin żydowskich. Synagogi płockiej społeczności żydowskiej były zlokalizowane w obrębie dzielnicy żydowskiej, którą tworzyły ulice Synagogalna, Jerozolimska, Szeroka, Tylna i Niecała. Budynek głównej synagogi gminnej zlokalizowany był przy ulicy Synagogalnej na placu oznaczonym dawniej numerem hipotecznym 32. To dziś pusty plac zlokalizowany między budynkiem mieszkalno-usługowym przy Synagogalnej 4, a ciągiem kamienic przy Synagogalnej oznaczonych numerem 2. Opis budynku Wielkiej Synagogi zawarł w obszernej publikacji zatytułowanej Sztuka płocka Kazimierz Askanas. Pięcioosiowa fasada synagogi wysokości 2 pięter odznaczała się ciężką, bogatą architektonicznie kompozycją, o wyraźnych akcentach wertykalnych, zbliżoną raczej do klasycyzmu rzymskiego niż helleńskiego. Wejście główne mieściło się w płytkiej archiwolcie, zakończonej półokrągłym łukiem z szerokim naczółkiem, opartym na pilastrach. Nad drzwiami mieściła się duża, płytko oprofilowana rozeta. Tę część fasady obejmowały 2 kanelowane kolumny, oparte na wysokich, graniasto-słupowych cokołach, biegnące aż do belkowania, jednego horyzontalnego akcentu budowli. Umieszczone na zewnątrz tych kolumn, biegnące przez 2 kondygnacje, zakończone łukiem okna, zdobione były bogato zwielokrotnionymi naczółkami. Okna te były oddzielone 2 lizenami boniowanymi poprzecznie, przystającymi do trójćwierciowych kolumn, opartych wraz z lizenami na zdwojonych cokołach. Takie same lizeny z filarami stanowiły zewnętrzne zakończenie gmachu. Między filarami mieściły się po obu stronach budynku drzwi z bogato profilowanymi naczółkami, opartymi na pilastrach i takież półokrągłe okna w górnej kondygnacji. Najstarsza płocka synagoga wznosiła się przy ulicy Synagogalnej, dawniej zwanej Żydowską, już w latach 70. XVI wieku. Nieopodal usytuowana była mykwa oraz przytułek dla ubogich. Synagoga ta uległa zniszczeniu w wyniku pożaru Płocka w roku 1616. Odbudowana w 1617 roku, po raz kolejny została zrujnowana podczas inwazji Szwedów w 1656 roku. W 1657 roku Żydzi płoccy uzyskali przywilej, w którym król Jan Kazimierz zezwolił im odrestaurować domy oraz wznieść budynek nowej synagogi. Jak pisze w swojej książce poświęconej historii gminy żydowskiej w Płocku Ignacy Schipper, w 1688 roku uderzył grom w dzielnicę żydowską w Płocku i w niwecz obrócił trud dziesięcioleci. W roku tym wybuchł kolejny wielki pożar, który zniszczył cały dobytek płockich Żydów i pozbawił ich dachu nad głową. Znów musiano rozpocząć na zgliszczach. Z 1803 roku pochodzi plan von der Judenstadt in Płock, plan żydowskiego miasta w Płocku, na którym oznaczono m.in. ulicę Synagogalną wraz z synagogą, a także nieruchomości prywatne wraz z wykazem kilkudziesięciu ich właścicieli. Z początku XIX wieku zachowały się także odciski pieczęci płockiego KHU, na której umieszczono wizerunek budynku synagogi. Odciski pieczęci możemy odnaleźć w aktach stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Płock. Nowy budynek synagogi został wzniesiony po wielkim pożarze dzielnicy żydowskiej, który wybuchł w nocy z 5 na 6 lipca 1810 roku. Z uwagi na prawie całkowicie drewnianą zabudowę dzielnicy, ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie na okoliczne domy zamieszkałe przez Żydów, pochłaniając 30 budynków mieszkalnych. W 1865 roku gmina żydowska w Płocku otrzymała zezwolenie władz na wzniesienie nowej synagogi. W tym celu nabyła plac przy ulicy Więziennej, obecnie ulica Sienkiewicza, za kwotę 2225 rubli. Przez ponad pół wieku plac ten jednak pozostał niezabudowany. Dopiero w latach 1910-1912 została wzniesiona tu mykwa, którą w końcu lat 30. XX wieku magistrat miasta Płocka wydzierżawił na łaźnię miejską. Budynek synagogi na placu między ulicą Synagogalną a Tylną na początku lat 80. XIX wieku decyzją Płockiej Gminy Wyznaniowej i przy wsparciu władz miejskich został poddany pracom restauracyjnym. Autorem projektu przebudowy Wielkiej Synagogi w Płocku
który powstał w 1882 roku, był architekt Konrad Bałaziński. Projekt robót przewidywał m.in. rozebranie 4 kamiennych filarów wewnątrz synagogi, obniżenie otworów drzwiowych, zasypanie ziemią piwnicy pod frontową częścią budowli, wymianę starych podłóg, odnowienie sztukaterii, urządzenie nowych, drewnianych schodów wiodących na galerię, pokrycie dachu żelaznymi listewkami i pomalowanie ich zieloną farbą. Synagoga miała uzyskać nowy, 4-spadowy namiotowy dach przykryty kupułą, w której przewidziano okrągłe okienka w ozdobnych ramach. Cebulasty hełm wieńczącej go ażurowej wieżyczki miał być zakończony gwiazdą Dawida. Plany zakładały zwieńczenie trójkątnymi naczółkami drzwi bocznych, nad którymi z kolei miały wznosić się tablice z 10 przykazań. Obniżone drzwi oraz okna uzyskać miały półkoliste przesklepienie. Na gzymsie przewidziano hebrajski napis Beit Knesset, dom zgromadzenia. W latach 80. XIX wieku synagoga została wyremontowana kosztem 6 000 rubli, z czego 2800 rubli pochodziło z darowizn, zaś pozostała kwota ze składki gminnej. Restauracja budynku synagogalnego była gruntowna, odmalowano go wewnątrz i na zewnątrz, ustawiono nowe ławki oraz ołtarz, a młodzież żydowska zorganizowała zbiórkę pieniężną na piękny żyrandol. W 1889 roku budynek głównej synagogi gminnej stał się świadkiem tragicznego zdarzenia. Kantor synagogalny Josel Klinkowsztein, który od 1869 roku pełnił swoje obowiązki, wskutek starości stracił głos i nie mógł już jak dawniej zadowalać swoich słuchaczy. Pewnego razu podczas sobotniej modlitwy został zmuszony przy użyciu siły przez jednego z obecnych mężczyzn do odstąpienia od zajmowanego miejsca w synagodze. Mężczyzna ten, każąc kantorowi opuścić budynek, polecił zarazem innemu mężczyźnie, aby ten dokończył modlitwę. Zajście to zadało głęboki cios kantorowi, na miejscu bowiem doznał paraliżu. Od tego czasu pozostawał ze swoją rodziną w okropnej nędzy, której koniec położyła jego śmierć. Synagoga stanowiła miejsce modlitwy i zgromadzeń religijnych. Organizowano tu uroczyste nabożeństwa, między innymi dla uczczenia pamięci Elizy Orzeszkowej w 1910 roku z okazji imienin Ignacego Mościckiego, rocznicy Powstania Styczniowego, odparcia najazdu bolszewików czy święta 3 maja. W czasie II wojny światowej na rozkaz Niemców wyburzono kilkadziesiąt domów w dzielnicy żydowskiej, w tym na ulicy Synagogalnej i niecałej, stanowiącej jej przedłużenie. Wielką synagogę pozostawiono wśród ulicy bez zabudowań i zamieniono ją zewnętrznie i wewnętrznie na garaż samochodowy. Po zakończeniu wojny żydowscy działacze z Płocka podjęli starania celem wyremontowania budynku Wielkiej Synagogi, zdewastowanego przez hitlerowców i utworzenia w nim Izby Pamięci Płockich Żydów. Synagoga jednak z powodu braku funduszy decyzją władz miasta Płocka została wyburzona. W pobliżu synagogi usytuowany był budynek, w którym funkcjonował Beit Hamidrasz. Jego powstanie wiąże się z postacią płockiego kupca Markusa Kazriela Dancygiera, który przekazał w formie darowizny na rzecz gminy żydowskiej swoją nieruchomość z przeznaczeniem na bożnicę i szkołę wyznania mojżeszowego oraz 258 książek o łącznej wartości 4627 zł, nad którymi pieczę sprawować miał rabin. Szkoła zlokalizowana była w murowanym, 3-piętrowym budynku. Na 2. piętrze mieściła się sala szkolna dla mężczyzn, zaś na 3. dla kobiet. Jednym ze znanych uczniów tej szkoły był pisarz i dziennikarz Nahum Sokołow. W Płocku działały liczne prywatne domy modlitwy, z których część stanowiła centrum życia społeczności Hasydów. Urządzano je w domach własnych lub wynajętych izbach. W 1872 roku w Płocku działało 45 domów modlitwy. W roku 1891 35, w tym większość przy dawnej ulicy Szerokiej, między innymi w domach pod numerem 26, 25 i 18. Na początku XIX wieku własnością gminy żydowskiej w Płocku był dom położony przy ulicy Nowej pod numerem 66, zlokalizowany mniej więcej w miejscu, gdzie dziś znajduje się kamienica przy ulicy Kwiatka 27, w którym Żydzi odprawiali nabożeństwa.
Dom ten nazywano szkołą żydowską, ponieważ część pomieszczeń przeznaczona była dla uczącej się młodzieży. W związku z bardzo złym stanem technicznym budynku i koniecznością jego rozebrania, przedstawiciele gminy żydowskiej postanowili, że zrujnowana budowla zostanie sprzedana przez publiczną licytację, a zebrane pieniądze posłużą wzniesieniu nowej szkoły. Stara szkoła żydowska została sprzedana za kwotę 6100 zł Antoniemu Malewskiemu, a resztę funduszy na budowę miała zapewnić sprzedaż ławek mogących pomieścić się w nowej szkole. Po sfinalizowaniu sprzedaży budynku starej szkoły przedsięwzięto kroki celem wyszukania stosownego placu pod budowę nowej szkoły. Wśród zaproponowanych placów za najstosowniejszy uznano plac na działce oznaczonej numerem 258. 20 października 1821 roku przedstawiciele gminy żydowskiej podpisali deklarację, zobowiązując się do wieczystej dzierżawy placu z obowiązkiem jego zabudowania. W budynku szkoły żydowskiej, oprócz miejsca do nabożeństwa i dla uczącej się młodzieży, miało znajdować się mieszkanie dla rabina oraz izba na posiedzenia dla dozorców burzniczych. Prace nad jej wzniesieniem ruszyły w roku 1821. Pomimo trudności w wyprowadzeniu fundamentów, które musiały być zakładane na kilkanaście łokci w głąb ziemi, w 1822 roku prace budowlane były już znacznie posunięte. Cały zrąb został wymurowany, a do odwiązania dachu wszystkie poczyniono przygotowania. W drugiej połowie 1822 roku prace zostały chwilowo wstrzymane wobec sprzeciwu biskupa płockiego, według którego budynek szkoły żydowskiej był położony zbyt blisko katedry płockiej. 5 października 1822 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji wydała pozwolenie na kontynuowanie murowania budynku szkoły. Pierwsze nabożeństwo w Bożnicy odbyło się 28 listopada 1823 roku. Budynek przy ulicy Kwiatka 7 ulegał licznym przeróbkom, a jego budowa przypadła na okres wznoszenia w Płocku szeregu budynków w stylu skromnego klasycyzmu. W podwórzu nieruchomości mieściła się Mekwa, której inicjatorką powstania była Estera z Kępnerów-Lipszyc. W czasie II wojny światowej w szkole żydowskiej mieściła się siedziba Rady Żydowskiej oraz Służby Porządkowej. Po wojnie w budynku odbyło się pierwsze zebranie płockich Żydów, podczas którego powołano Komitet Żydowski. 1 lipca 1949 roku została założona Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej imienia Gerszona Duła w Płocku, a Okręgowy Komitet Żydowski postanowił przeznaczyć na jej działalność opuszczoną nieruchomość przy ulicy Kwiatka 7. Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Płocku Okręgowy Komitet Żydowski został jako następca prawny Gminy Wyznaniowej Żydowskiej wprowadzony w posiadanie nieruchomości. 1 lipca 1950 roku Okręgowy Komitet Żydowski zawarł umowę ze Spółdzielnią Pracy Dziewiarskiej imienia Gerszona Duła, na mocy której spółdzielnia przejęła w zarząd i użytkowanie nieruchomość miejską przy ulicy Kwiatka 7. Spółdzielnia przeprowadziła kapitalny remont budynku, który pochłonął ponad 840 000 złotych. 6 lipca 1955 roku Prezydium Miejskie Rady Narodowej w Płocku podjęło uchwałę, mocą której budynek przy ulicy Kwiatka został oddany Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Płocku. Po przejęciu nieruchomości pod administrację Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 12 grudnia 1955 roku została podpisana umowa najmu ze spółdzielnią obowiązującą na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. W 1960 roku założono księgę wieczystą, w której jako właściciel nieruchomości przy ulicy Kwiatka 7, dawniej będącej własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, figurował z tytułu zasiedzenia Skarb Państwa. W 1962 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W 1998 roku miasto Płock nabyło od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie budynek dawnej Bożnicy przy ulicy Józefa Kwiatka 7. Miasto planowało umieszczenie w budynku małego muzeum poświęconego płockim Żydom, ale również oddanie tej przestrzeni Płockiej Galerii Sztuki. Koncepcja przeniesienia siedziby Płockiej Galerii Sztuki do budynku dawnej Bożnicy została ostatecznie odrzucona, a budynek przy ulicy Kwiatka został wystawiony przez miasto na sprzedaż. Dzięki grupie społeczników skupionych wokół Stowarzyszenia Synagoga Płocka budynek dawnej Bożnicy został odremontowany, a od 2013 roku stanowi on siedzibę Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Z dawnego wyposażenia wnętrza zachowała się szafa na rodały. Poddana konserwacji w 1998 roku
W lutym 2015 roku wróciła na swoje miejsce w dawnej bożnicy.